Rajd Małopolski, zawsze w kalendarzu jeden z najciekawszych rajdów. Bardzo ciekawe odcinki tutaj są, dawne krakowskie odcinki, także no cóż, ja je lubię. W zeszłym roku tutaj chyba bodajże pierwszy raz na podium też stanęliśmy po pewnych problemach początkowych w sezonie zeszłorocznym. Także był to taki w sumie otwarcie worka naszego. Bardzo fajnie nam się jechało. W tym roku również widzę fan na tych odcinkach, także mi się wydaje, że będziemy się fajnie bawić. Jesteśmy na rajdzie małopolskim, rajdzie małopolskim w Wadowicach. Zaraz będziemy startować. Piękna pogoda, masa ludzi. Zapowiada się jeden z najlepszych rajdów w sezonie. Okej, rajd jak na razie największy w tym roku, ponad 150 km. To już jest na miarę rajdów Mistrzostw Europy. Tu są całe góry, praktycznie od Krakowa po Wisłę, czyli najsłynniejsze tereny rajdowe, jakie mamy. Trasy, Małopolski jest trudnym rajdem, bardzo trudnym bym powiedział nawet, o ile nie najtrudniejszy w ogóle w Polsce. Jak zwykle cel jest taki, żeby być na mecie. Testowy różnie, mieliśmy malutką przygodę, gdyż mamy problemy cały czas z ustawieniami tego samochodu niestety i muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że nie to, że jestem jakimś ekspertem od różnych samochodów, ale kilkoma w życiu jeździłem i jest to najtrudniejszy samochód, jaki w życiu mi przyszło prowadzić. Co nas czeka? Czekają nas wąskie, techniczne, trudne odcinki, czekają nas podjazdy, czekają nas zjazdy. Nie ukrywam, że tych zjazdów trochę się obawiamy ze względu na nasze wcześniejsze historie z hamulcami. Natomiast mamy nadzieję, że będzie dobrze, ponieważ mamy lepsze hamulce niż mieliśmy na Świdnicy. Dzisiaj przed nami 4 odcinki specjalne i jeden tak zwany Mickey Mouse na ulicach Myślenic. Jedziemy się dobrze bawić, jedziemy po prostu powalczyć o jak najlepszy wynik. Bardzo trudne trasy, twierdzę, że chyba najtrudniejszy rajd i odcinki w tym sezonie. Dużo chytrych, ja lubię szybsze odcinki, a tutaj jednak są dużo spadań, dwójkowe, trójkowe zakręty. Rajd Małopolski. Trasy bardzo trudne, bardzo techniczne, do tego wiele miejsc, których nie widać, ślepe zakręty, szczyty. Na pewno będzie co robić i trzeba bardzo uważać. Trasy rajdu Małopolski są bardzo zróżnicowane i bardzo trudne. Doszły nowe odcinki, niektóre stare, ale to jest wszystko, jest i szybko, i kręto, i w lesie. Także to jest dość unikalny rajd, może najbliższy do rajdu rzeszowskiego, ale trudny bardzo. Trasy są niesamowicie wymagające, bardzo strome górki, bardzo wysokie, ale naprawdę fajne. Nam się bardzo podobają. Zobaczymy, jak Trabant sobie z nimi poradzi. Do 3 razy sztuka to jest nasz 3. rajd w tym sezonie i bardzo chcemy już dojechać do mety. Moje nastawienie zawsze jest absolutnie entuzjastyczne, w związku z czym ja z dużym uśmiechem, z radością i z nadzieją, że będzie wszystko dobrze. Udało się tego Trabanta i odbudować po tym pierwszym i potem trochę jeszcze ponaprawiać po tym drugim, w związku z czym mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Jeżeli chodzi o odcinek testowy, zablokowała nam się skrzynia biegów. No i tak wszystko na ostatnią chwilę, ale wielki szacun, serwis naprawdę wyciągnął całą skrzynię, rozebrał, usunęli awarię. No i jesteśmy na starcie, zobaczymy jak będzie dalej. Ja już jestem tak zmęczona tym objazdem trasy, że jak zaraz nie wystartuję, to oszaleję. Bardzo ciężko, strasznie ślisko, bardzo wąsko, bardzo niebezpiecznie, jest dużo miejsc, gdzie możesz wypaść.
trzeba bardzo uważać. Jest super. Na serio, tak jak mówię, przebieram nóżkami, chcę już jechać. Teraz Kasia. To jak to Małopolski, nie? Rajd zabawny. Ja mam tutaj duży fan na tych odcinkach. Jak już załapię taki flow, to mi się super jedzie z Piotkiem generalnie. No i naprawdę dzisiaj od rana nam się jedzie mega super. Rozumiemy się wspólnie i jest zabawnie w aucie i jedziemy fajnym tempem, także no, prowadzimy rajd z dość sporą przewagą. Zdradliwe odcinki, trzeba naprawdę mieć świeżą głowę i być przygotowany na wszystko w danym zakręcie, bo dużo syfu naniesionego jest. Wielokrotnie mówiłem, że Małopolski jest najtrudniejszym rajdem, mnie się wydaje, ale bardzo fajnym. Jedzie nam się coraz lepiej, poprawiliśmy pewne rzeczy. Wczoraj to był ewidentnie nie nasz dzień, no ale to tak się zdarza. Także, ale w ogóle jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Także rajd wspaniały, atmosfera super. Trochę widzę, no zresztą jakiej skali trudności to jest rajd, to chyba widać, bo sporo załóg nie ma na rajdzie lub są, że tak powiem, z różnymi karami za niedojechanie, czy defekty, czy różnego rodzaju tego historie. Także no, rajd, prawdziwy rajd. Tak, jeżeli chodzi o zdradliwość, to na pewno w tym roku jest najbardziej technicznie zdradliwy rajd ze względu na bardzo dużą ilość różnych asfaltów, różnych nawierzchni, no i przede wszystkim brud, który się zebrał przez cały dzień, no sprawia, że nigdy nie wiesz, co za zakrętem na Ciebie czeka. Wczoraj mieliśmy trochę problemu, ale dzisiaj świetnie. Jednym słowem, rajd bardzo trudny. Pogoda też przez to, że jest rano trochę deszczu, potem teoretycznie wyjeżdżamy, jak już przeschło, ale nie do końca. Bardzo dużym problemem jest masa syfu naniesionego przez czteronapędówki, przez co wiele zakrętów staje się niesamowicie śliskich, co doprowadziło już do wielu wypadków i konieczności wycofań się wielu zawodników. Nam jak na razie się udaje podróżować swoim tempem, kontrolując pozycję, którą mamy. Miejmy nadzieję, że tak dojedziemy jutro, że uda się dowieść to, co jak na razie udało nam się wywalczyć. Tak więc jak przed chwilą mówiłem, jutro też jest dzień. Damy z siebie wszystko w granicach zdrowego rozsądku. No jest co robić na tym rajdzie, no jest mega trudno, jest tyle cięć, tyle syfu wyciągniętego na drogę, że naprawdę to, co było na zapoznaniu, to nijak przekłada się na dzień dzisiejszy. Ale walczymy z problemami, ale jedziemy dobrym tempem. Myślę, że kibicom się to podoba, my też jesteśmy zadowoleni, ale jeszcze jutro bardzo ciężki dzień i zobaczymy, czy będziemy na mecie. Asfalty miejscami jest lodowisko, po prostu lodowisko. Oczywiście, że tak, to tylko napędza i aż człowiek sam się uśmiecha, jak widzi tyle kibiców, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, mamy poważną awarię w Trabancie. Nie wiem, jak będzie. Musimy się wycofać, nie ma szans. Ja nie mam co robić już. Bez Klakson się klaksonów. zepsuł. Co za jazda. Zupełnie poważnie, klakson nie działa Wysiadł. i jest tragedia. No, to już nie ten Trabant, także chłopaki walczą. Mamy nadzieję, że do końca serwisu uda się go przywrócić, bo bez Na klaksonu, 6. no to- odcinku już nie działało. no, już
Taksum niestety nie działa. To jest największa porażka tego rajdu. Na szczęście okazało się, że przynajmniej z hamulcami był fałszywy alarm i to tylko jakaś blaszka, która nam tam wpadła i tarła. Walka trwa, ale niestety nie wygląda to najlepiej. Na razie zupełnie umarł, może się uda na rano, ale to zobaczymy, jak tam chłopaki będą walczyć. Jezu, nie uwierzysz, no jedzie się fenomenalnie. One są bardzo trudne, bardzo strome, bardzo wymagające. Ale mnie się wyjątkowo dzisiaj dobrze jedzie i jakoś tutaj na tych odcinkach czuję się doskonale mimo tych podjazdów pod górę. Jest rewelacja, naprawdę świetnie. Trabant daje radę. No ewidentnie mój błąd. Miejsce, które wcześniej było granicznik na takim lewym dwójkowym. Wcześniej jakaś załoga z RSMP poszła tam w płot, naniosła syfu, ściągnie ten ogranicznik. No i za szybko w ten zakres żeśmy weszli. Przód pociągło w ogrodzenie. Bałem się, że rozwalimy przód. Na samej końcówce podciąłem ręczny, uderzyli żeśmy tylnym kołem. Niby wszystko tak ok, nic się nie stało, no ale niestety samochód nie nadaje się do dalszej jazdy. Straty w Lancia są zawsze duże, aczkolwiek to nie jest jakaś tam tragedia, tak? Kołem, także może nawet mniejsze jak na nadwiślańskim samo koło urwane, aczkolwiek no już nie damy rady niestety naprawić, także game over. Niestety na ostatnim odcinku jeszcze ten barwał zniknęło turbo. Okazuje się, że rozpadł się wynik gorącej strony. Miasto przejechaliśmy już tylko, żeby dojechać do serwisu. Niestety już zakończamy rajd. Może uda się gdzieś załatwić turbo i wtedy pojedziemy jutro w systemie Super Rally. No ale na dzień dzisiejszy niestety takie smutne wieści. Kibiców, bardzo fajne te odcinki. Na początku niesamowicie ślisko, trochę pozmienialiśmy auto. Opon, że robiliśmy duże straty i mieliśmy szansę na bardzo wysoką pozycję. Weekend, jak widać, owocny dla nas, z rzędu trzecie zwycięstwo. Teraz na Małopolskę, tutaj jest dużo cięć, zdradliwych miejsc, nawet nam, mimo to, że mieliśmy dużo przewagi. Teraz na ostatnim z ostatnich odcinków praktycznie uchodziło w powietrze w kole, gdzie jechaliśmy o nic, ale nawet i o nic już pod koniec, bo wszystko było jasne, tylko do dowiezienia, ale jak widać w każdym momencie się coś może wydarzyć. Organizacja pełen top, próby też. No, to jest chyba najlepsza impreza, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski w tym. To, co dzisiaj się tu działo, ja się cieszę, że jestem na mecie. Z problemami oczywiście, bo samochód, organizm wytrzymał u mnie, u Marcina pilota, ale jest generalka chyba drugie miejsce i wygrana w klasie. Także nie wiem, co więcej powiedzieć. Dziękuję wszystkim, co mnie wspierali. Głos mi się trochę łamie, bo kupa ludzi. Organizacja była świetna, trasy były skomplikowane, wymagające, techniczne po prostu. Zresztą wczoraj widzieliśmy, jak dużo samochodów miało, jak dużo załóg miało problemy na tych trasach. Nam się udało przejechać wszystko bez żadnych większych przygód. No powiedzmy, jakieś tam małe ratowanie w czwartek zaliczyliśmy, ale tak to staraliśmy się cisnąć jak najbardziej do samego końca. I to się udało. Mamy drugie miejsce w generalce, mamy trzecie miejsce na Power Stage'u, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego weekendu. Piękne, jak co roku. Rajd Małopolski ma dużo ciekawych miejsc, nie? Także jest to wyjątkowy rajd, długi, trudny. Na szczęście pogoda dopisała. Jesteśmy na mecie z małą przygodą wczoraj, ale się udało ukończyć, także no, bierzemy to ze wszystkim jak leci. Rajd bardzo ciężki, bardzo trudny, masę zwrotów akcji.
Powiedziałem pilotowi, że nie chcę znać żadnych wyników do ostatniego OS-u, chcę się po prostu dobrze bawić, pojechać swoje, tak żeby mi ta jazda sprawiała radość. No, z tego, co przed chwilą sprawdziliśmy, nawet ta radość będzie dużo większa, bo udało nam się całkiem fajnie to zakończyć. Tak więc rajd udany. Przyjdzie jeszcze pewnie czas na jakieś głębsze podsumowanie, ale uważam za świetną imprezę. Fajnie, że jeden dzień dłużej. Wszystko fajnie. Zmienna pogoda, odcinki bardzo trudne, ale przecież to rajd jest w końcu, a nie rajd o kropelce, tylko na szybkość, tak? Także po trudnych trasach. No, z naszej strony jesteśmy szczęśliwi, że Skodę żeśmy doprowadzili do mety. Naprawdę jestem pełen podziwu dla naszych mechaników, dla serwisu, że udało się to wszystko ogarnąć. To jest naprawdę książkę można by napisać o tych naszych rajdach tutaj, o tym naszym rajdzie i o odcinkach specjalnych. Ale jest ok, także jesteśmy zadowoleni. Jak się nam jechało się nam fantastycznie. Pewnie nie będę oryginalny, ale bardzo, bardzo trudny rajd. Dla nas końcówka mocno nerwowa, dlatego że zmagamy się z awarią samochodu. Prawdopodobnie pada nam pompa wody. Nie macie tego poczuć, ale to jest jak w piekle. Jechaliśmy ostatnie 2 odcinki z włączonym ogrzewaniem, ze wszystkim modląc się tylko, żeby dojechać. Jesteśmy na mecie, a to jest najważniejsze. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, dzięki którym możemy się tutaj ścigać. Super rajd. Myślę, że najtrudniejszy rajd w sezonie, co będziemy mieli. Pogoda się bardzo sprawi, bo było nie za ciepło, nie za zimno. No my mieliśmy jednak awarię, dostaliśmy przez 150 minut kary, ale dzisiaj było fajne ściganie, widać po czasach, że super dzień i widzimy się niedługo. Parę razy to opowiadałem, całe wydarzenie wspaniałe. Dzisiejszy dzień poszedł perfekt, no nie? Także no, wymagający oczywiście, ciężkie OS-y. Udało się dojechać do końca, osiągnęliśmy cel, to co chcieliśmy, więc jesteśmy zadowoleni. Szczerze, pięknie się jeździło, piękna okolica, piękni kibice, no było wspaniale. To już mogę powiedzieć, bo przed końcem się tego nie mówi, ale powiedzmy, że już kończymy. Wspaniała organizacja. Chylę czoła, naprawdę organizacja świetna, wszystko podopinane, także wspaniały rajd. Pięknie się jeździło. Jest cudownie, ukończyliśmy, jeszcze musimy dojechać co prawda na ceremonię mety, ale jesteśmy tutaj, jechaliśmy już ostatni odcinek zupełnie bez łożyska, w związku z czym lekko ostrożniej, natomiast jesteśmy przeszczęśliwi. Trabant dostał wycisk. Strasznie, to jest bardzo, bardzo trudny rajd, ale fantastyczny, rewelacyjnie zorganizowany, naprawdę chapeau bas dla organizatorów, dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces, bo naprawdę tutaj można się dobrze bawić. Tak, naprawiliśmy wczoraj, no to było warunkiem dalszego udziału w rajdzie, przecież bez niego byśmy nie jechali. Tak zupełnie poważnie chłopaki ogarnęli temat na tym wieczornym serwisie, także wszystko się udało. Nie no, rewelacja, naprawdę, rajd jest, jeżeli chodzi o trasy, jeżeli chodzi o organizację, po prostu fenomenalny. Przygód, niestety napędy nam jeszcze nie dały spokoju, więc w sobotę pierwsza Landskorona 10 metrów, piątek pierwsze metry Landskorony już się dla nas zakończyły cały dzień. No i co, naprawiliśmy się przez noc, co prawda jedziemy na nie do końca tym, co byśmy chcieli, bo mamy otwarty przedni dyferencjał, no ale ważne jest to, że jesteśmy na mecie mimo wszystko.